Witajcie kochani, witam Was serdecznie w takim trochę innym filmie dzisiaj, bo przyszło mi do głowy, jak ostatnio mieliśmy problemy z szafą w dużym pokoju, która po prostu zaczęła się załamywać i w pewnym momencie jakby te półki zaczęły tak do środka wchodzić i trzeba było atakować i robić wszystko, żeby nic się jej nie stało, bo tam w tej szafie jest mnóstwo porcelany i byłaby masakra, gdyby to, wiecie, runęło wszystko na podłogę. Już nie mówię o zgiełku, ale o co by to się stało, jakby to się wszystko pobiło, byłoby straszne. W każdym razie oczywiście Wojtek sobie z tym poradził, ja musiałam wszystko wypakować i nawet shorts był o tym, pewnie nie wszyscy widzieli, ale o tym był shorts jeden, jest na pewno, jak sobie znajdziecie, to jak poszukacie, to na pewno znajdziecie na naszym koncie. I słuchajcie, w każdym razie summa summarum, żeby to szybko zakończyć, to musiałam wszystko wypakować, musiałam wszystko, wiecie, posortować, wyciągnąć na zewnątrz. Wojtek to potem fajnie tą szafę od dołu jakby, czy coś tam sadził, nie wiem, jakieś nogi specjalne, czy coś i zrobił tak, żeby teraz już było bezpiecznie, że to się nic nie będzie teraz działo, że ona się zacznie, wiecie, obniżać, obsuwać, coś tam, ale już jest niby bezpiecznie, więc nic się nie zadzieje. W tym miejscu, słuchajcie, nie może być innej szafy, musi być taka jak jest, bo tam jest taki gzyms i po prostu nie da się inaczej. Musi być tak jak jest, na razie przynajmniej. Kiedyś sobie kupimy jakąś fajną, drewnianą szafę, jak będzie to inne mieszkanie, w tym tego się nie da zrobić, więc musi być tak jak jest. Ale ja Was dzisiaj, słuchajcie, zapraszam na takie małe pokazanie, bo przy okazji tego sprzątania, tego, wiecie, wypakowywania tych wszystkich moich rzeczy, mogłam posortować i posprawdzać, ile mam w końcu fajansu. Tego fajansu, który zbieram, czyli tej angielskiej, tak zwanej porcelany. Angielska porcelana to jest właśnie fajans, tak się to mniej więcej nazywa. Tak samo jak mówi się w sumie od Delfta porcelan, czyli holenderska porcelana, chociaż też porcelaną nie jest. Także zapraszam Was dzisiaj, słuchajcie, na takie pokazanie, ile tego jest. I w sumie sama nie wiedziałam dokładnie, ile tego jest, co bym musiała ewentualnie jeszcze dokupić. Tak w sumie były też dobre punkty tego, co się zadziało, że można było to, wiecie, ogarnąć i posprawdzać, co się ma, trochę posprzątać, trochę poczyścić, poukładać na nowo, żeby było ładniej, czyściej, żeby wyglądało tak, jak trzeba. Taki remament, można powiedzieć, nie? Słuchajcie, zapraszam Was na taką małą pokazówkę, ile tego jest i ile się już nazbierało. Ono zawsze musi być spącią, prawda? Prawda? Dobra, wracamy do talerzy. Słuchajcie, ta sosierka nie ma sygnatury Ironstone, ma napisane tylko Made in England, ale no jest to jakby... A w ogóle to czekajcie, bo ja tu mam chyba różne zestawy. To jest Majoc, tak się nazywa, Majoc, też Anglia, i z tego Majoc to mam co to jest takiego interesującego? Co tu jest takiego interesującego? Zobaczcie, bo to w ogóle jest Burgenland, to nie. I tych z Majoc mam 2, 4, 6, 8, 10. Czyli jeszcze 2. One mogą być, słuchajcie, do takich jakichś małych kawałków ciasta, myślę, spokojnie. Albo mogą służyć pod filiżankę, ale ja filiżanek raczej nie będę mieć, bo u nas nikt nie pije jakby kawy czy herbaty z takich małych filiżanek, a te filiżanki właśnie angielskie są dość małe, także tak, to jest jeden zestaw, czyli mamy ich 10 i Majka i Majoc Country Life, tak pisze na tym, tak jest napisane na tym, nigdy się nie nauczę, wybaczcie. Potem mamy te, co ostatnio kupiłam, co Wam mówiłam, za 15 euro. I na nich pisze znowu coś innego jeszcze, Ironstone, czyli jest to jednak coś innego. A potem mamy też Majoc. I one, zobaczcie, Wy nie będziecie widzieć jakiejś specjalnej różnicy z daleka, ale one są inne. Przede wszystkim dlatego,
że ten ma takie ryflowanie troszkę, a ten nie. Też ma troszeczkę inny wygląd, ale obydwa są, myślę, bardzo ładne. I tych mam tylko 2. O, widzicie? Tych mam tylko 2. Muszę sobie to gdzieś zapisać, ile jakich jest. Potem jest jeszcze taki owalny. To są te Majoc, nie? Wydaje mi się, że te Majoc są takie no, ładniejsze trochę. A te to są te Ironstone i one są takie bardziej cięższe. O tak to ujmę, cięższe. Potem mamy takie całkiem malutkie i to jest jeszcze coś innego. Royal Wessex Made in England. I tych jest 2, 4, 6, tych jest 6. Czy one by się nadawały do barszczówki? Chyba nie. Do barszczówki chyba powinien być o taki, prawda? Bardziej chyba by dobrze wyglądał z tym większym talerzykiem, ale barszczówki, przepraszam, ale barszczówki mam tylko 2. I to też jest Majoc. I to już Wam pokazywałam sosierkę. I mam jeszcze 3 talerze. To też jest Royal Wessex. Tak wyglądają, czyli to jest to. I to też jest coś innego. Powiem Wam, że nie byłam świadoma tego, że mam tak różne. Bo one są wszystkie do siebie bardzo podobne. A wiecie, w tym miesiącu kupi się to, w tym miesiącu się kupi to, w innym jeszcze coś innego. I potem jak jest to gdzieś pochowane w szafie, to się człowiek nie skojarzy, że to jest jednak coś innego. Myślę, że wszystkie są ładne, naprawdę wszystkie są ładne. Musiałabym sobie zapisać, bo to tutaj, o ten, ja myślę, że bardzo widać różnicę, nie? Ten jest Burgenland, Villeroy-Boch, to już w ogóle coś innego. Tego mam tylko 2. Chyba powinnam się zdecydować na konkretną firmę jakby, konkretną markę, żeby nazbierać ich na przykład na 12 osób, ale jest bardzo ciężko dostać w ogóle tu u nas. I już w dobrej cenie to w ogóle, w związku z tym myślę, że będę sobie tak dokupywać po 2 euro, po 3 euro, po 10, 15, zależy po ile będą, bo te kosztowały 15, z tego co pamiętam. Nie pamiętam ile kosztowały reszta, bo one się po prostu rzadko trafiają, więc trudno wychwycić, wiecie, pamiętać te wszystkie ceny w głowie. Natomiast myślę, że będę robić tak, jak cały czas robiłam i w końcu się trafi z jakiegoś zestawu, trafi coś się, że tak powiem, całego, bo tak bym chciała mieć jednak w tym niebieskim kolorze jeden cały zestaw na 12 osób. Chociażby głębokie talerze, płytkie talerze i do ciasta, nie? No, fajnie by było. Sosierka już jest. Jakby jeszcze były barszczówki, to też by było fajnie. Chociaż barszczówki są według mnie takie maleństwa, wiecie, dać zupy to powinna być konkretna micha, a te barszczówki to takie, tak nie do końca wiadomo na co. Na Śląsku zawsze tak się jadło, że jak się dostawało zupę, to się nalewało konkretnie, a tutaj to tak 2 łyżki, no, tak dziwnie trochę, no ale jest jak jest, nie? W każdym razie zapiszę sobie dokładnie, ile czego mam. I zapiszę sobie to w telefonie, żeby mieć to przy sobie kiedyś, w razie jakbym na coś trafiła. Wiem, że raz widziałam głębokie chyba te. Nie wiem, czy Pan je sprzedał, czy Pan będzie jeszcze je miał, zobaczymy. No, takie rozkminy na dzisiaj przy okazji sprzątania tej szafy. Zresztą widzieliście, kto nie widział shortsa, to zapraszam do obejrzenia shortsa. Jak na...
się tam nam wtranżoliła nam się, przerwała nam na chwilkę. Tak? Przerwałaś nam na chwilkę. To chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy wszyscy oglądaliście shortsa, chyba na pewno nie. Z tymi naszymi problemami z tą szafą, tu u nas w dużym pokoju. Tutaj się nie da, słuchajcie, na razie innej szafy wstawić, bo jest taki, wiecie, gzyms wysunięty co najmniej na 50 cm w jednym miejscu. Jest po prostu taki trochę jak taka, wiecie, jak belka odstająca z sufitu i w związku z tym tu się nie da dać po prostu takiej szafy, wiecie, pod sam sufit. To jest problem. Dlatego ta szafa, która stoi, na razie musi stać, ale jest podparta tak, jak powinna być podparta. A że jest przeciążona, no kto by się inaczej spodziewał u nas, że nie będzie przeciążona? No, nie? Właśnie. Dobrze, żeśmy w porę w każdym razie zauważyli to i nic się tak w sumie nie stało, czego trzeba było się narobić. Tak, no. Trzeba było się narobić, wyciągnąć wszystko, tak? Wyciągnąć wszystko, przy okazji posprzątać, powycierać półki, wiecie jak to jest, nie? Coś tam powycierać w środku też, ale zrobiłam sobie mega porządek, tak? Zrobiłam sobie mega porządek w środku, poczyściłam, pomyłam parę rzeczy, które były już takie, wiecie, do czyszczenia i wiem co mam. Wiem co mam, bo wiecie jak się zbiera porcelanę i ma się jej trochę więcej, no to po prostu potem na półkach tu się coś schowa, tam się coś schowa i potem czasem człowiek nie wie co ma albo ile tego ma. A zrobiłam sobie taki trochę remament i teraz wiem dokładnie co gdzie jest, także też są plusy tego całego czyszczenia tej szafy. Słuchajcie, no. Ja Wam, słuchajcie, za dzisiaj dziękuję. Widzimy się w następnym filmie. No i miłego tygodnia dla Was. Pa!